Może dlatego, że właśnie nie miałem pojęcia, co to jest tak naprawdę trad, ale miałem to w głowie taką wizję, że to jest taki czysty styl, bardzo inspirujący, bliższy naturze, no bo oni kierują w skałę i wiedziałem, że kiedyś będę chciał spróbować. Myślę, że na początku swojej wspinaczkowej kariery po prostu miałem taką wizję, że może kiedyś będę w stanie zrobić wszystko, co mnie inspiruje. Ale teraz przez ostatnie lata nauczyłem się, że po prostu bardzo wartościowe jest dla mnie czerpać przyjemność z procesu i tak naprawdę to jest to, co pozwala mi realizować jakieś projekty. Przeprowadziłem się do Krakowa w 2014. 2 lata mieszkałem w Polsce i wtedy mieszkałem we Wrocławiu. Tak naprawdę dlatego, że zobaczyłem, jakie są skałki. Kraków jest super do wspinaczki, no cóż to więcej powiedzieć, że fajnie, że mamy mega blisko skałki, no jest dużo dróg na różnym poziomie. Niesamowita natura praktycznie w mieście. Bouldering, lina, wielociągi w Tatrach. Kocham to miasto i nasze środowisko. No, po raz pierwszy zobaczyłem opętanie w newsach, kiedy Olga, Marcin i Darek zrobili go w 2016, jakieś 9 lat temu. I mimo, że wtedy moje wyobrażenie o wspinaczce tradowej wyglądało w taki sposób, że myślałem, że to jest równie niebezpieczne albo równie bezpieczne co pójście free solo, to jakoś fakt, że to była przewyższona rysa sprawił, że pomyślałem, że może kiedyś by się dało to przejść na własny i to by było super, tak naprawdę niesamowite przejście. Biografii. Może kiedyś. Troszkę już się spróbowało. Co fajnego jeszcze? No, Vecchio, Nemesis. Dużo sesji. Zobaczymy, czy kiedyś go ukończę. Parę perełek na Jurze też. No wszystko, chyba trochę mnie wszystko jara. Do dwójki upycham jak najgłębiej. Każdy aspekt tych dróg, tych ruchów po prostu jest dla mnie tak ciekawy, albo historyczny kontekst. Jakoś tak wszystko inspiruje, no oby starczyło życia, żeby się po tym powspinać wszystkim. W 2022, kiedy szykował nam się trip do USA, na pewno będziemy chcieli się powspinać w Yosemitach i tam są super drogi tradowe. Siema. I to było fajne doświadczenie. Jeszcze też baliśmy się, ale tak naprawdę tam później już jak się trochę obyłem, to już wiem, że to jest dobra asekuracja raczej. O, ten niebieski w ogóle to dosyć ucierpiał kiedyś, właśnie też w Yosemitach, jak poszliśmy na Fifi Buttress. Byłem w jakiejś zwężającej się rysie i już nie dawałem rady, więc poleciałem na nim. Dość mocno tam utknął wtedy. To był mój pierwszy chyba taki lot prawdziwy na tradzie. Fajnie to wspominam, wtedy fajnie mnie utrzymał.
Po zrobieniu 7.1 tej ultradowej 8A w Kielcach też przyszło mi do głowy, czy mamy gdzieś w Polsce trudniejszą linię, jeszcze trudniejszą, jeszcze fajniejszą. Przypomniałem sobie wtedy o opętaniu, o mojej wizji sprzed lat. W 2016, jak poszedłem asekurować Adama Karpierza na tym, to bardzo mnie zainspirowało, jak płynnie się potem ruszał. Wydawało mi się to po prostu niesamowitym kawałkiem wspinania. Niesamowita linia w niesamowitym miejscu. Jeszcze muszę troszkę tu obczaić asekuracji. To już wystarczy. Doszedłem do połowy po ekspresach i bałem się iść dalej, bo po prostu było strasznie wisieć w tej przestrzeni samemu z Grigri. Od zawsze inspirowało mnie bycie bardziej wszechstronnym wspinaczem. Stąd też lubiłem startować w zawodach, no bo wtedy jakby liczy się wszechstronność i umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów. W 2022 czułem, że to jest ważne, żeby reprezentować Ukrainę, kiedy wojna się zaczęła. Wiedziałem, że nie mam raczej poziomu, żeby się dostać do półfinału czy finału, ale było to inspirujące doświadczenie. Ważna rzecz z perspektywy czasu patrząc, której się nauczyłem na tych zawodach, była tak zwany try hard, czyli umiejętność jakby pocisnąć tu i teraz, niezależnie od okoliczności. W 2025 poszliśmy z Krzysiem Tatarą na taką big wall akcję, że udało nam się przespać w tej kuchni tak zwanej. To jest taka półka pod poprzednim wyciągiem. Piękny hotel. Zobaczyłem, że wszystko już działa i tak naprawdę moja wizja sprzed 9 lat ma szansę stać się realnością. Aczkolwiek było mi bardzo ciężko wtedy. Małe stopnie, nogi mi się nie trzymały, bałem się przestrzeni, także nie byłem pewien, czy to się uda jeszcze w tym roku. I później kolejna samotna sesja pokazała mi jednak, że jest szansa. Pięknie dzisiaj, superowo. Doczaiłem całą asekurację. Wszystkie frendy pięknie siedzą. Exciting. Jeśli by tylko się udało znaleźć kolejne okno pogodowe. Pojechaliśmy na wyjazd do Francji. Miało być 3 tygodnie, ale tam pod koniec drugiego tygodnia nagle zobaczyliśmy, że może jeszcze będzie okienko w Tatrach jakimś cudem. Okazało się, że Rafał jest chętny i jestem mega mu wdzięczny za to, bo bez niego nie udałoby nam się nic. W noc przed przejściem przeszedłem przez wszystkie te filmiki, zrobiłem sobie wizualizację. Czułem, że wszystko układa się zbyt dobrze, więc po prostu miałem taki lekki stres na pewno, że jest to niesamowita szansa, żeby zrobić tę drogę, ale też dzięki ostatnim latom skupiania się na procesie byłem bardziej spokojny na pewno niż mógłbym być i czułem, że to jest po prostu super przygoda, niesamowite miejsce, realizuję marzenie, więc skupiłem się na tych aspektach, które pomogły mi być bardziej spokojnym i doceniać każdy moment z tego dnia. Czułem, że jest tak idealna szansa i że prawdopodobnie mam jedną próbę.
Dawaj, dawaj. 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 Dawaj, dawaj. Wow, impossible. W sumie nadal trochę nie wierzę. To czasem jak myślę o tym dniu, to mam poczucie, że może to się nie wydarzyło, może to nie jest prawda, że to się udało. Blok, blok.